Cześć, z tej strony TOS ze stanu 185 i Sojuszu RAM. Jeśli oglądaliście moje poprzednie wideo na temat rekomendacji, od których bohaterów powinniście zacząć ulepszanie bohaterów generacji 22, to pewnie pamiętacie, że jednym z nich był bohater piechoty należący do stylu żółtego, a mianowicie Geralt. I to właśnie w tym wideo chciałbym Wam zaprezentować jego umiejętności i ścieżkę rozwoju oraz zasugerować, od którego momentu jego rozbudowy powinniście rozpocząć wysyłanie tego bohatera w swoim marszu. A myślę, że Geralt może być prawdziwym game changerem, który sprawi, że większość graczy będzie używała stylu żółtego zamiast czerwonego w swoim najsilniejszym marszu. Ale zacznijmy od tego, od którego momentu rozwoju będziecie mogli zastąpić waszego Duncana Geraldem. Wykonując pierwsze próby ataku tym bohaterem na ciężarówkach, a mam go rozbudowanego tylko do pierwszej kolumny mózgu fioletowego, to jego wyniki były już zbliżone do Duncana, którego mam praktycznie zmaksymalizowanego, więc mogę śmiało przypuszczać, że wystarczy udoskonalić Geralda do trzeciej kolumny, by był on już silniejszy, jeśli chodzi o ostateczny wynik walki od Duncana. Więc myślę, że nie będzie to duży problem dla wielu graczy i każdy będzie w dość szybki sposób mógł używać tego bohatera. Zobaczmy sobie teraz na same umiejętności Geralda i zacznijmy od umiejętności drugiej, od której bym Wam proponował zacząć ulepszanie jego umiejętności, gdyż wydaje się być ona naprawdę potężna. Zresztą sami zobaczcie, że na poziomie pierwszym Geralt co 4 tury przywraca aż 21% żołnierzy oraz zmienia 20% obrażeń od ataku bazowego oddziału żołnierzy już na poziomie pierwszym, co będzie się przekładało na ogromną tarczę ochronną dla waszego marszu, co zresztą zobaczycie sami w przedstawionym później raporcie. Ale myślę, że dawno nie było tak dobrej umiejętności, jeśli chodzi o obronę oddziałów na bohaterze piechoty. Dlatego sugerowałbym Wam rozpocząć ulepszanie tego bohatera od umiejętności numer 2. Jeśli chodzi o umiejętność numer 1, to również nie wygląda ona najgorzej, gdyż Geralt zmniejsza obrażenia otrzymywane przez pojedyncze cele o 15% oraz o 7,5% obrażenia obszarowe na okres aż 3 tur już na poziomie pierwszym. Myślę, że umiejętność ta również będzie się skutecznie sprawdzać na bohaterze piechoty. Nie aż tak jak umiejętność przedstawiona wcześniej, ale myślę, że warto ją udoskonalać w drugiej kolejności. W trzeciej kolejności powinniście udoskonalić trzecią umiejętność Geralda, w której co 2 tury poświęca on 5% swoich żołnierzy, by zadać 2 uderzenia. Pierwsze z nich zadaje 540% obrażeń przedniemu rzędowi przeciwnika, a drugie 100% wszystkim przeciwnikom i to już na poziomie pierwszym. Także według mnie powinniście rozpocząć ulepszanie umiejętności Geralda od umiejętności numer 2, następnie numer 1 i ewentualnie na koniec umiejętności numer 3. Na koniec spójrzmy sobie na przykładowy raport uderzenia przeciwnika w moją ciężarówkę. Dodam tylko, że przeciwnik ma wszystkie umiejętności Geralda na poziomie pierwszym. Umiejętność druga Geralda dała wynik na poziomie 144 000, jeśli chodzi o tarczę, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Umiejętność druga dała wynik na poziomie 50 000, jeśli chodzi o tarczę, czyli wynik 3 razy słabszy. Ostatnia umiejętność dała wynik na poziomie około 27 000, jeśli chodzi o zabójstwa. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam troszeczkę bardziej sylwetkę Geralda i zachęciłem do jego jak najszybciej rozbudowy. A na dziś to już tyle. Dziękuję i do usłyszenia.